Witam Was, moi drodzy fani historii. Wiele razy prosiliście w komentarzach, abym opowiedział o Celtach. I dziś nadszedł ten dzień, kiedy przybliżę Wam ten indoeuropejski lud. Indoeuropejski, czyli wywodzący się z tego samego pnia ludów, które zasiedliły Europę mniej więcej 5000 lat temu. Z tego pnia jednego indoeuropejskiego wywodzą się Germanie, Słowianie, Bałtowie, Celtowie właśnie, a także późniejsi Grecy czy Rzymianie. Celtowie w pewnym okresie w historii zajęli większą część Europy, byli potężnym ludem dominującym na naszym kontynencie, ale prawie zupełnie zniknęli. Dzisiaj opowiem, jak to się stało, że ta kultura celtycka rozpowszechniła się tak bardzo po Europie, dlaczego zniknęła, a przede wszystkim opowiem o tym, czy i kiedy Celtowie mieszkali na ziemiach polskich. Pod koniec drugiego tysiąclecia przed naszą erą w Europie, można powiedzieć, były trzy wielkie kultury archeologiczne, z których później wykształciły się te trzy wielkie etnosy. Otóż w Skandynawii była to kultura nordyjska, z której później powstali Germanie. Na wschodzie za Bugiem były kultury protosłowiańskie, z których później się wywodzą te typowo słowiańskie kultury. Natomiast w centralnej Europie rozwijała się kultura pól popielnicowych. Od specyficznego sposobu grzebania zmarłych z tej kultury. Do kręgu tych kultur pól popielnicowych należała też m.in. kultura łużycka, która w Polsce bardzo mocno się zarysowała i którą bardzo wielu fanów historii, fanów słowiańszczyzny chciałoby utożsamiać ze Słowianami. Ale tak według wszelkiego prawdopodobieństwa i według wszelkich danych, jakie na dzisiaj posiadamy, nie było. Tak czy inaczej, ta kultura pól popielnicowych miała swoje pomniejsze kultury. Ona zaginęła mniej więcej na początku pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Przekształciła się w kolejne kultury. Między innymi tutaj na północy od Alp powstała kultura halsztacka. I ona jest już bezsprzecznie wiązana z protoceltami. Czyli to była taka kolebka Celtów. Północne Alpy, czyli można powiedzieć dzisiejsze południowe Niemcy, Austria, te rejony. Tam Celtowie mieli swoje prasiedziby. Później z tej kultury halsztackiej powstała kultura lateńska i to już był okres pewnej ekspansji Celtów na obszar niemalże połowy Europy. Naukowcy przypuszczają, że na samym początku celtyckiego istnienia w Europie byli oni bardzo zunifikowanym ludem rządzonym przez królów. Później, jak wiemy, Celtowie, ich główną słabością było to, że nie potrafili się zjednoczyć przeciwko Rzymianom na przykład. Ale na początkowym okresie ich istnienia, w VI-V wieku przed naszą erą, archeolodzy znajdują na tych rdzennie celtyckich terenach, czyli generalnie w okolicy Alp, zwykle na północ od nich, ale nie tylko, bo również te znaleziska znajdują się na terenie Czech i Słowacji, a także we Francji, wielkie groby królewskie. Wielkie celtyckie groby królewskie. Były to zwykle ogromne kurhany, a w środku znajdowały się kilkumetrowej wielkości komory grobowe. O świetności tych celtyckich królów świadczyć mogą przedmioty do dzisiaj znajdowane w tych kurhanach. Na szczęście wiele z nich nie zostało zrabowanych w starożytności ani w średniowieczu i do dzisiaj archeolodzy znajdują w nich niebywałe skarby. Wyobraźcie sobie, że ci królowie celtyccy mieli wiele kilogramów złota chowanych razem z nimi w tych komorach, ale to jeszcze pikuś. Złoto sami wydobywali, mieli go z własnego użytku. Tam było mnóstwo greckiej biżuterii, greckie najlepszej jakości wyroby ceramiczne, a nawet jedwab z Chin. Wspaniałym odkryciem był grobowiec księżniczki celtyckiej, znaleziony we Francji w 1953 roku. Tam pewien archeolog, amator rozkopał taki wielki kurhan
i w środku znalazł niesamowite znalezisko. Nienaruszoną komorę grobową księżniczki sprzed ponad 2500 lat. Na głowie ta postać była tam położona, nie spalona, tylko cała, czyli pochówek szkieletowy mamy. Na głowie jej do dzisiaj, znaczy do tego czasu, leżał wspaniały złoty diadem ponad półkilogramowej wagi, który został wykonany przez Scytów. Czyli nie dość, że był to wspaniały przejaw jubilerskiej pracy z tamtych czasów, to jeszcze przebył on tysiące kilometrów, żeby spocząć na głowie tej celtyckiej księżniczki. Co więcej, w tej komorze grobowej znaleziono piękne, zdobione naczynie brązowe do mieszania wina. Czyli też prawdopodobnie z Grecji importowano dla niej wino, ale to naczynie nie było jakimś małym wiadereczkiem. To było największe, jakie kiedykolwiek znaleziono, mieszczące 1100 litrów napoju naczynie, ważące ponad 200 kg. Ponoć w Grecji są zapisy, że kiedyś na zlecenie jakiegoś dalekiego króla takie naczynie raz tylko wykonano. I to naczynie właśnie zostało przetransportowane na dalekie celtyckie tereny i tam wsadzone do grobowca tejże księżniczki. Więc zobaczcie, jaki przepych i jaki rozmach mieli Celtowie już w V wieku przed naszą erą. Oni też byli wspaniałymi rzemieślnikami. Między innymi świadczą o tym wspaniałe wozy, które są w tych grobowcach często zostawiane. Te wozy miały pewnie jakieś znaczenie symboliczne, którego dzisiaj już dokładnie nie jesteśmy w stanie odczytać, ale jakość ich wykonania była naprawdę bardzo wysoka. Ponadto, już pomijając te monumentalne grobowce, kiedy ten okres królewski w historii Celtów się zakończył, oni nadal kultywowali bardzo wysoki poziom kultury materialnej. Między innymi na terenie Polski znaleziono wspaniałą celtycką ceramikę. Ta ceramika celtycka nie tylko wyróżniała się jakością wykonania, była toczona na kole garncarskim, czego ościenni Germanie nie byli w stanie w tym czasie robić. Oni lepili garnki ręcznie, ale też była pięknie zdobiona, była malowana na czerwono i pięknie ozdabiana. Ponadto Celtowie wpadli na pomysł, żeby do ceramiki swojej wrzucać sproszkowany grafit, który polepszał właściwości tych naczyń i co było nie lada wyczynem technologicznym jak na głęboką starożytność. Poza celtycką ceramiką wspaniałe też były celtyckie miecze, włócznie czy też topory. Nawet na terenie Polski znaleziono wiele kuźni celtyckich, gdzie archeolodzy znajdują różnego rodzaju szczypce do trzymania gorącego żelaza, różne wielkości młotków, różne kowadła, a nawet świetnie hartowane pilniki, których pewnie nie powstydziłby się dzisiejszy warsztat kowalski. Także słynęli Celtowie z wspaniałych metalowych narzędzi i uzbrojenia, w tym z kolczug, ponieważ Celtowie byli pierwszymi w Europie, którzy używali kolczug. Prawdopodobnie akurat dlatego, że nie byli tak zdolni jak Grecy, żeby wykonywać piękne, płytowe pancerze, bo Grecy, jak wiecie, robili już wtedy płytowe napierśniki, piękne hełmy. Oni tak zdolni nie byli. Byli w stanie robić tylko niewielkie hełmy, zwykle z raczej miękkich metali. Często były paradne, nawet złote hełmy. Ale wpadli na pomysł, że można żelazo łączyć w kolczugę i takie kolczugi oni wykonywali. Później wczesne legiony rzymskie również używały kolczug zapożyczonych właśnie od Celtów, z którymi to Rzymianie bardzo krwawo walczyli w IV wieku przed naszą erą. Ponieważ wtedy celtycka ekspansja na Europę była najlepsza. Celtowie zajęli tereny od Półwyspu Iberyjskiego, prawie całą Hiszpanię, poprzez całą Francję, zwaną później Galią, całe południowe dzisiejsze Niemcy, całe północne Włochy, Czechy, Słowację, prawie całe Bałkany, oczywiście na północy jeszcze Wyspy Brytyjskie, które do dzisiaj słyną ze swojego celtyckiego rodowodu, ale Celtowie byli tam nikim innym jak najeźdźcami około IV wieku przed naszą erą i również Celtowie zajęli tereny Polski, a nawet dotarli tak daleko na wschód jak tereny zachodniej dzisiejszej Ukrainy. Więc ogromny obszar zajmowany przez Celtów i właśnie w IV wieku przed naszą erą Celtowie weszli w kolizję z rosnącym
państewkiem rzymskim. Rzymianie toczyli z nimi bardzo krwawe boje. I to zmagania rzymsko-celtyckie skończyły się dla Rzymu katastrofą. W 387 roku przed naszą erą zdobyli oni Rzym. Jedynie utrzymała się twierdza na Kapitolu, ale całe miasto zostało przez Celtów splądrowane. Także istnienie wspaniałego późniejszego Rzymu zawisło na włosku. Rzymianie byli na tyle mądrzy, że wyciągnęli wnioski z tej ich ogromnej porażki. Podpatrzyli sporo z celtyckiej sztuki wojennej i zaadaptowali to, żeby później pokonać ich. Zresztą siłą Rzymian było to, że oni potrafili uczyć się od swoich wrogów. Oni wiele zaadaptowali od Greków, od Etrusków, których spotykali na swojej drodze podboju świata. Z kolei około 100 lat przed tym, jak Celtowie złupili Rzym, przekroczyli oni Sudety i zasiedlili tereny dzisiejszej Polski. Pierwszym miejscem, które Celtowie uznali za wartościowe dla nich, był Dolny Śląsk, okolice Ślęży. Ślęża była dla Celtów wspaniałą, świętą górą. Zresztą masyw jej, ponad 700 metrów wysokości nad poziom morza, pięknie widnieje w całej okolicy i dla nich jasne było, że jest to miejsce wyznaczone przez bogów. Do dzisiaj na Ślęży znajdujemy piękne rzeźby monumentalne, kamienne, które właśnie najprawdopodobniej są dziełem celtyckich bojów, bo tak to plemię celtyckie nazywało się. Celtowie na szczycie Ślęży stworzyli mur ogradzający to wzniesienie, ale nie była to forteca, było to ewidentnie celtyckie sanktuarium. Zresztą pozostałe dwie góry obok Ślęży też były przez Celtów użytkowane w celach religijnych. I to był już V wiek przed naszą erą. Dalej Celtowie przesuwali się bardziej na wschód, zajęli Górny Śląsk, tam szczególnie złoża żelaza ich pociągały. Dalej zajęli okolice Krakowa, gdzie wspaniałe żyzne gleby były dla nich bardzo interesującym terenem do osadnictwa. Być może Kraków został założony przez Celtów, bo miasto to jest świetnie zlokalizowane i być może oni też dostrzegli tą świetną lokalizację i stworzyli tam już swoją pierwszą osadę. A dalej czwartą taką enklawą osadniczą były tereny na Podkarpaciu w okolicach Sanoka. Czyli Celtowie weszli na te tereny i stworzyli takie swoje enklawy osadnicze, które miały na celu przede wszystkim wymianę handlową. Celtowie najprawdopodobniej nie wpadli tutaj siłowo, nie podbili lokalnych plemion, ale nawiązywali z nimi współpracę. I nawet kiedy w III, a później II wieku przed naszą erą z północy nadciągnęli kolejni Germanie, w tym wypadku Wandalowie, to nie ma jakichś jasnych przesłanek o tym mówiących, żeby Celtowie prowadzili z nimi jakieś wojny. Nawet są przesłanki mówiące o czymś zupełnie innym. O tym, że Celtowie prowadzili z nimi przyjazną koegzystencję. Na przykład w okolicach Krakowa właśnie archeologicznie są bardzo czytelne ślady zarówno kultury celtyckiej, jak i kultury przeworskiej powiązanej z Wandalami, koegzystującymi koło siebie na przestrzeni wielu dziesiątków lat. Wcześniej, może tego nie dopowiedziałem, na terenie Polski mieszkali ludzie z kultury pomorskiej i ci ludzie to prawdopodobnie była pierwsza fala germańskich imigrantów ze Skandynawii, która zasiedliła tereny Polski w tym czasie. Na pewno dochodziło do walk pomiędzy Celtami a Germanami. Mimo że ta koegzystencja była pokojowa, to nie wierzmy w to, że przez setki lat Germanie nie mieli ochoty łupić bogatych celtyckich osiedli. Ale taka konfrontacja mogła wyglądać w następujący sposób. Czymże oprócz na pewno dużej liczebności mogliby się wykazać wojownicy kultury pomorskiej? Wiemy, że walczyli krótkimi, jednosiecznymi mieczami, którymi rąbali jak tasakami. Najprawdopodobniej znaczna większość ich wojowników dysponowała zaledwie włóczniami i oszczepami, bronią straszną, ale w porachunkach pomiędzy sobą.
Być może dysponowali jeszcze jakimś uzbrojeniem wykonanym po prostu z drewna, pałki, piki. Nie wiemy też, czy stosowali w walce łuki, nie wiemy też, w jaki sposób chronili swoje ciała, a przynajmniej głowę. Takich znalezisk nie ma. Naprzeciwko takim pomorskim bojownikom, których zbieranina miała zapewne charakter pospolitego ruszenia, stanęłaby w miarę jednolicie uzbrojona armia wojowników z obusiecznymi mieczami prawie metrowej długości. Celtowie skrywali się za wielkimi drewnianymi tarczami około metrowej wysokości, których uchwyty od zewnątrz chroniła żelazna taśma, a brzegi okute były blachą. Długie włócznie zakończone były żelaznymi grotami, których liście miały niekiedy ponad pół metra długości i około 30 cm szerokości, co pozwalało pchnięciem niemal na wpół przeciąć przeciwnika. Niektórzy z Celtów nosili jeszcze na głowach metalowe hełmy, a na ciele kolczugi. Jeśli dodać do tego jeszcze zupełnie inny styl walki oraz wojowników zaprawionych w bojach w innych częściach Europy, no to wynik takiej konfrontacji militarnej z ludźmi kultury pomorskiej wydaje się być oczywisty. Około II wieku przed naszą erą Celtowie rozpływają się już w tym germańskim morzu, które zalało Polskę w tamtym czasie. I pozostała oczywiście po nich kultura materialna, pozostało wiele technologii, które przejęli Wandalowie, no i pozostała też genetyka. Sporo ludzi w Polsce, chociaż sporo to mówię o kilkunastu procentach, może powiązać się z Celtami, ponieważ ten etnos tutaj oczywiście genetycznie przetrwał i szczególnie na południu Polski można doszukiwać swoich celtyckich korzeni. Natomiast Celtowie z Europy w II wieku przed naszą erą absolutnie nie zniknęli. Najważniejszymi starożytnymi bastionami Celtów w Europie była oczywiście Galia oraz Wyspy Brytyjskie. Galia została podbita przez Rzymian, przez Juliusza Cezara w połowie I wieku przed naszą erą. Jedynie Bretonia została tak mocno celtycka aż do dzisiejszych czasów. Natomiast same Wyspy Brytyjskie były znacznie łatwiejsze do obrony przez celtycką kulturę, ponieważ były za morzem. Więc tutaj Celtowie przetrwali najdłużej, bo nawet okres rzymskiej okupacji, który trwał prawie 400 lat, nie spowodował zniknięcia celtyckiej kultury z Wysp Brytyjskich. Szczególnie, że na przykład takie krainy jak Walia czy Irlandia w ogóle nie zostały podbite przez Rzymian. Więc kiedy Rzymianie wycofali się na początku V wieku z Brytanii, bo nie byli w stanie utrzymać już tej prowincji, już paliło im się koło domu, to na chwilę Wyspy Brytyjskie zostały znowu celtyckie, ale bardzo szybko zlecieli się tam Germanie, Anglowie, Jutowie, Saksoni i oni z kolei opanowali tą spuściznę po Rzymianach i od tego czasu Celtowie, te pozostałości Celtów na Wyspach Brytyjskich były cały czas już spychane przez żywioł germański. I ta pierwsza inwazja z V-VI wieku naszej ery, Jutów, Anglów i Saksonów, która później była ponowiona przez inwazję Duńczyków, Norwegów i Szwedów w VIII, IX, X wieku, a później jeszcze inwazję Normanów w XI wieku, czyli też Germanów z północnej Francji. I następnie już ta korona angielska, Królestwo Anglii, dalej tych Celtów wypierało ze swoich terytoriów, dochodziło do coraz głębszego podboju Walii, coraz głębszego podboju Szkocji i oczywiście wreszcie podporządkowania też celtyckiej Irlandii. I to jest bardzo przykre, że Irlandczycy, którzy są najbardziej, można by powiedzieć, celtyckim ludem dzisiaj w Europie, mówią językiem angielskim. To jest tak, jakby Polacy dzisiaj mówili językiem niemieckim, ponieważ udałoby się Niemcom podbić nasze ziemię i zgermanizować nas doszczętnie. I zobaczcie, mimo że Irlandczycy odzyskali niepodległość, to ciągle jednak mówią językiem swoich
okupantów, aczkolwiek na szczęście język galicki, czyli ten celtycki, jest w Irlandii żywy, jest wskrzeszany. Tabliczki na drogach są w 2 językach i oni starają się tą swoją celtycką kulturę wskrzeszać jak tylko mogą i być może kiedyś uda im się zrzucić angielski, który jest językiem jakby nie było ich okupantów i wrócić do tego, żeby Irlandia była znów celtycka, czego im zdecydowanie życzę, bo kultura celtycka była bardzo piękna i warto by ją nadal kultywować. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że w ten syntetyczny sposób opowiedziałem Wam o tym, jakie były celtyckie losy w Europie i zapraszam na kolejne odcinki, w których będę opowiadał Wam o historii Europy w starożytności i w średniowieczu. Do zobaczenia!